W środę 8 lipca w siedzibie Cenegi polskiego wydawcy gry F1 2015 miało miejsce szkolenie sim racingu, które było zorganizowane przez firmę Veracom, polskiego dystrybutora marki Thrustmaster oraz Wheelstand Pro. Naszym instruktorem szybkiej jazdy był Kamil Franczak, finalista polskiej edycji GT Academy z 2014 roku, z którym o miejsce w finale na torze Silverstone rywalizował Fifomaniak. Ale trochę tę rywalizację przegrał. Obecnie Kamil skupia się na swojej pierwszej pasji, jaką jest latanie. Jestem pilotem wojskowym w polskich siłach powietrznych i od 2014 roku pracuję właśnie jako pilot w Radomiu na samolotach szkolno-treningowych PZR-130 i tak naprawdę oprócz, no to jest taki mój chleb powszedni i tak go mieszam z sim racingiem, z jeżdżeniem na konsoli, na symulatorze. To są takie dwie rzeczy, które mnie tak naprawdę kręcą i wszystko w moim życiu kręci się tak naprawdę wokół tego. Kamil opowiedział nam trochę o swoich początkach w sim racingu, których to kierownicę miał przymocowaną do deski do prasowania. Jak wygrywałem wycieczkę do Ameryki, to przypinałem kierownicę do deski do prasowania. To było w miarę spoko rozwiązanie, nie? Bo mogłem sobie dopasować wysokość i tak dalej, ale jak się okazało później, jak pranie czekało i moja mama chciała to pranie wyprasować, a deska była nieczynna, no to niestety to prasowanie schodziło potem na moją głowę. A także o finale GT Academy na torze Silverstone, gdzie niestety, ale nie udało mu się zdobyć pierwszego miejsca. Później zostały omówione poszczególne zagadnienia związane z jazdą po torze, a były to dynamika pojazdu, ruchy kierowcy, postawy linii wyścigowej oraz pokonywania zakrętów, używanie swoich oczu, hamowanie oraz zmiana biegów. Każdy z tych elementów został bardzo dokładnie opisany. W dużej mierze każdy z nich odnosił się do toru Monza, na którym próbowaliśmy pobić czas Kamila, ale te podstawy ścigania można również użyć na innych trasach. Wciskamy dużo hamulca, im bliżej jesteśmy zakrętu, troszeczkę go odpuszczamy i przed zakrętem go całkowicie puszczamy i wchodzimy w zakręt pierwszy. I tutaj mamy sekwencję zakrętów, jak to jest w szykanie i zawsze kiedy jest sekwencja zakrętu, nie da się każdego zakrętu przejść idealną linią, także musimy poświęcić jeden zakręt kosztem drugiego, żeby tego ważniejszego zakrętu i w tej sytuacji drugi zakręt jest ważniejszy, bo prowadzi nas na długi odcinek, w którym jedziemy z pełnym gazem, więc przy pokonywaniu pierwszego zakrętu staramy się zostać po prawej stronie, żeby być na idealnej pozycji do rozpoczęcia drugiego zakrętu. Po prezentacji, która trwała około 20 minut, Kamil usiadł za kierownicą bolidu Ferrari i zaczął omawianie toru jazdy w grze. Pierwsze kółko było stricte zapoznawcze, zakręty pokonywał bardzo powoli, pokazując nam dokładną linię przejazdu oraz miejsca, w których trzeba zacząć hamować. Na drugim kółku ustanowił czas, który później przy zastosowaniu wszystkich wcześniejszych wskazówek próbowaliśmy pobić, czyli 1 minuta 26 sekund i 8 setnych. Do dyspozycji mieliśmy grę F1 2015 w wersji na PlayStation 4, kierownicę Thrustmastera T300 RS z addonem F1, która była zamontowana na stojaku od Wheelstand Pro. Przez cały czas, kiedy jeździliśmy po torze, Kamil siedział obok nas i na bieżąco nam podpowiadał, jak mamy jechać, jeśli popełnialiśmy błędy. Warto dodać, że mieliśmy wyłączone wszystkie asysty, więc zblokowane koła przy pierwszym zakręcie były czymś naturalnym. Czas Kamila pobiły dwie osoby, ja, a także koleś, który jechał naprawdę dobrze, robił imponujące okrążenia i kiedy już pojechał szybciej od Kamila o 0,6 sekundy, zaczął niestety popełniać błędy, ale od momentu kiedy usiadł za kierownicą widać było, że idzie po to, aby być najszybszy. Także gratulacje. Ja miałem drugi czas, także teraz pora przejść do stwierdzenia, że tor Monza wydaje się łatwy, ale przez to, że jest szybkim torem, jest bardzo zdradliwym. Szczególnie w szykanach. Słowem podsumowania, to była naprawdę świetna okazja, aby zagrać w grę przed premierą, a także przekonać się, czy granie w gry wyścigowe od ponad 15 lat, a od 6 na kierownicy coś mi dały. Mam nadzieję, że w przyszłości pojawią się kolejne takie eventy, na których my, dziennikarze, będziemy mogli potrenować pod czujnym okiem eksperta. Jeśli chcecie zapoznać się z innymi radcami lub zobaczyć więcej zdjęć eventu, odwiedźcie fanpage Wheelstand Pro, link w opisie.